To these 5 questions, what do I want? What do they want? What do I need? What do they need? And what would it be like if we both could have our needs met? To jest napisane właśnie 5 pytań, które koncentrują nas w tej niby trudnej sytuacji, czyli czego ja chcę, czego oni chcą, czego ja potrzebuję, czego oni potrzebują i co będzie, jeśli w tym rzutu pułku, co będzie, jaka będzie sytuacja, jeśli obydwie potrzeby będą zaspokojone. This for me was my personal light bulb moment. Dla mnie osobiście był to moment takiej właśnie żarówki oświecającej moją edukację, moje zrozumienie. I could instantly see how students, my colleagues and myself routinely got trapped by our inability to separate wants from needs. Wydaje tam porównania, więc proszę wybaczyć, czasami nie mogę złapać, o co jej chodzi. Dla mnie ogólnie chodzi o to, że w tym momencie też poczuła, od razu widziała siebie, swoich uczniów, swoich kolegów, którzy mogą w tym momencie mieli do tej pory ogromne problemy w odróżnieniu tego, czego ja chcę, od tego, czego ja naprawdę potrzebuję. A tu jest ten klucz, tu jest ten moment przejścia i rozwiązywania tych problemów. Przejście od żądań do potrzeb, ale tego właśnie brakuje w tradycyjnym nazwę życiu. These simple questions created a paradigm shift for me. Dla mnie te proste pytania były zmianą paradygmatu, zmianą sposobu myślenia na mnie. And in doing so, it's allowed me to work at home in the UK and all over the world. I stosując te narzędzia mogę pracować w domu, ale również na całym świecie. Often helping people that others felt couldn't be helped. I bardzo często właśnie pomagając osobom, które zostały skierowane do mnie, gdzie już wielokrotnie ktoś im próbował pomóc, ale że ją przegrał. We learned 2 other tools in that first training. W tym szkoleniu poznaliśmy jeszcze 2 kolejne narzędzia. One is called the logic branch. Następne to gałązka logiczna. It's very simple logic. Jest bardzo prosta logika. If this, jeśli to, then that. to taki jest skutek. Jeśli to. It can be very simple. Że widzicie Państwo, może być bardzo proste. But it can be more complicated when it needs to be. Ale jeśli jest potrzeba, jeśli mamy taką potrzebę, znaczy jakaś organizacja, która używa gałązki, to może być bardzo skomplikowane. This is a economics class for a 16-year-old. To jest z klasy przedsiębiorczości dla 16-latków. The next tool we learned was the ambitious target tree. I ostatnie narzędzie, które poznaliśmy, to drzewko ambitnego celu. It's a graphic organizer used for planning and achieving goals. To taki grafik, który pomaga planować, organizować działania, czyli bardzo szczegółowe, bardzo przydatne narzędzie planistyczne. I'm not going to talk about this too much now because this is the focus of my workshop later on this morning. W tej chwili nie będziemy wchodzić w szczegóły wszystkich narzędzi, o tym rozmawiamy więcej na warsztatach. I knew, having looked at these 3 tools, that I had been shown something that was quite significant. Zrozumiałem wtedy, że mając przedstawione już te 3 narzędzia, dotykam czegoś bardzo ważnego. But I still didn't know at that time what I was going to do. Ale nadal na tym etapie oczywiście nie miałem żadnego pojęcia, co z tym zrobię, gdzie tego użyję. A few days later, my daughter, who had been at the training with me, came home from school. Kilka dni później, kiedy wróciła moja córka ze szkoły, ta, która była też na tym szkoleniu, wróciła ze szkoły. She was very excited. Była bardzo podniecona jakimś wydarzeniem. She felt that this had changed the way that she engaged with her education. Ona wróciła z wnioskiem, że narzędzia TOC całkowicie zmieniły sposób jej patrzenia na sposób uczenia się w szkole. This was her problem. When she goes to a lecture, does she listen and then not get good notes? Or does she write lots of notes and not hear everything that's said? Problem, który Emma, córka Debi, miała przez wiele lat edukacji, która mówiła bardzo wyraźnie,
jest, że nie wie, co ma zrobić. Czy ma słuchać nauczyciela i robić, znaczy właściwie bardziej podczas lekcji robić mnóstwo notatek, ale wtedy jest ryzyko, że połowę tego, co nauczyciel mówi, straci, czy słuchać nauczyciela, tylko w tym momencie właściwie nie zrobi żadnych notatek. I ciągle była w takim rozkroku. Słuchać czy notować, słuchać czy notować. And this is what she showed me. I to jest to jest przykład to, co ona narysowała. It might not mean much to us, but to her, it was everything she needed. She had got all the information she needed from her lecture. Dla nas może ta gałązka niewiele znaczy, nie ma do końca znaczenia, ale dla niej było to taki punkt przełomowy, bo ona tu sobie zawarła wszystkie informacje i wszystkie strategie. Ona po prostu od tego dnia wiedziała, jakby znalazła rozwiązanie tego swojego konfliktu. She had used the logic branch in a way that met her need. Także użyła tej gałązki logicznej w sposób, który był jej potrzebny. As far as she was concerned, she had just learned the most useful tool she had ever come across. Dla niej też, jako osoby młodej, było to poznanie najważniejszych narzędzi, jakie do tej pory poznała i najbardziej przydatnych w jej życiu. The idea of me attending this first training was that I would learn the tools and share them with others. Więc jakby celem tego szkolenia, które przeszłam, było, że dowiem się o narzędziach i później zacznę szkolić innych. Although I was teaching business skills to teenagers, I didn't really have a lot of contact with other children. Pomimo tego, że teoretycznie prowadziłam zajęcia z przedsiębiorczości dla nastolatków, to tak naprawdę w tym czasie nie miałam za dużo kontaktu z dziećmi. So I didn't know how I was going to achieve this. Więc nie miałam wtedy pojęcia, jak mogę szkolić nauczycieli innych, skoro nie mam jak praktykować. At 16 in the UK, you finish the first part of your formal education. W Anglii tutaj chodzi o system edukacji. 16-latkowie kończą ten obowiązkowy poziom edukacji. And you have a long summer holiday, and then you move on to the next stage. Później mamy długie wakacje i możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu. Because we had all this time, my daughter and I decided we would try and write a program for young children to use these tools. W tym czasie, kiedy właśnie rozpoczęły się wakacje, a Emma skończyła właśnie oficjalnie tą część obowiązkową i miała dłuższe wakacje niż normalnie, zdecydowałyśmy we dwie, że napiszemy specjalny program szkoleniowy dla małych dzieci. Now you're lucky, here in Poland you have quite a lot of resources. Macie szczęście tutaj w Polsce, bo tak naprawdę mamy już w Polsce tutaj od siebie dużo więcej zasobów, dużo więcej już trenerów, materiałów. But back then, I had nothing and I had to make all my own resources to use. Ale Debbie wtedy była pierwszą osobą, bo pan Chinin pracował tylko z biznesem, więc Debbie była absolutnie pierwszą osobą, która miała coś stworzyć, nie miała żadnych zasobów. We took out an advert in a parenting magazine. It said, Dałyśmy ogłoszenie w takiej lokalnej gazecie dla rodziców. do your children bicker? Czy wasze dzieci biją się, walczą? Does the idea of a long summer holiday resolving their fights fill you with dread? Czy poczucie, że czekają nas długie wakacje, w których będzie dużo walki i kłótni między nimi, zniechęca was? Do you want your children to learn how to make responsible choices on their own? Czy chcecie, żeby wasze dzieci nauczyły się, jak odpowiedzialnie dokonywać wyborów i jak samodzielnie rozwiązywać w pokoju swoje konflikty?